Nagrywamy dzisiaj odcinek numer 7. Dobra, numer 7 to już jest jakaś liczba, także bardzo fajnie. Numer 7 IDS Podcast Miron i Szymon. Będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać o podróżach. Bo wakacje, środek wakacji, pogoda jest jak widać piękna, zaraz będzie lał. Ale była piękna, tak? Tak, była piękna. Najpiękniejszą przechorowałeś. Środek wakacji to jest taki czas, że można sobie bardzo chętnie, fajnie porozmawiać o podróżach. Dużo się zmieniło w tym, że podróżowanie nie musi odbywać wyłącznie w czasie wakacji. Kiedyś to było tylko takie naturalne, tak, że wszyscy czekali na 2 miesiące ciepłych dni w środku roku i dobra, no to się zaczęło, tak, kolonie, wyjazdy, góry, obozy. No. Bo my jesteśmy po prostu tacy starzy i my to jeszcze, wiesz, to trochę inaczej to pamiętamy. Dla pokolenia, nie wiem, twoich dzieci albo jeszcze troszkę starszych ludzi niż twoje dzieci, to jest całkiem inaczej. To oni wiedzą, że można sobie za, nie wiem, 50 euro kupić bilet lotniczy i być za chwilę na innej części globu, gdzie jest wiosna na przykład, albo coś takiego, nie? A wydaje mi się, że zawsze wracamy do tych czasów, bo kiedyś to się jechało 40 godzin na Costa del Sol Kiedyś autobusem, to było. Kiedyś Dzisiaj to nie ma. A propos właśnie latania za 50 euro, to taki mały też oczywiście research przeprowadziłem przy okazji. Ile lotów codziennie się odbywa na całym świecie? Słyszałeś kiedyś o tym? Nie wiem, ta liczba jest mi nieznajoma, ale to pewnie będzie jakieś To jest strasznie dużo. Panie kolego, mniej więcej 100 000 lotów jest w ciągu 24 godzin, tak? 100 000. 100 000 lotów, czyli tak mówią, że w piku, w takim szczycie, które tam się zdarza 3 razy w ciągu jednej doby, to w powietrzu potrafi być nawet do 12 000 samolotów naraz, tak? 12 000 samolotów naraz. Siedzisz, patrzysz w niebo, gdziekolwiek, na całą Królą Ziemską 12 000 samolotów w tej chwili. Co sekundę jeden start, co sekundę start na którychś tam lotniskach. Masakra, nie? To właśnie w ten sposób trzeba sobie to chyba uzmysłowić, bo sama ta liczba nie dużo ci powie, ale co sekundę puf. Pamiętasz w Nicei, jak siedzisz, patrzysz, a tam, no nie jest nawet ogromne to lotnisko, tak, ale takie dość docelowe, można powiedzieć. Jest dość popularne, no. I stoisz na tej plaży, a to co chwilę samolot leci, wystartuje, ląduje, startuje, ląduje, startuje. To jest potężna ilość, nie? Na Flyradar jest wyraźnie pokazane, tak? Europa jest napchana, Ameryka jest napchana i ten szlak w kierunku tam Bliskiego Wschodu. Bliskiego Wschodu, tak. Tam, gdzie Zjednoczone, tam, gdzie Arabia Saudyjska i tam się lata, no i Chiny, tak? I Singapur. Także jest Singapur. Singapur to tak dość mocno odwiedzany, no. No i oczywiście kolejne jakieś tam statystyki, które gdzieś tam zresearchowałem, to są... Zawsze byłem zachwycony Chorwacją, tylko że Chorwacja jest na liście, wiesz, jeśli chodzi o odwiedziny, ile tam turystów rocznie, to generalnie w ciągu roku przyjeżdża ich nawet mniej niż do samego Stambułu, tak? Poniżej 20 milionów. Stambuł odwiedza powyżej 20 milionów ludzi rocznie, nie? Francja oczywiście jest number one, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy podróżują, tak? Ponad 100 milionów rocznie jeździ do Francji, tak. A jak Włochy wyglądają w tej statystyce właśnie? Włochy mają to jakieś chyba tam 4. miejsce. Hiszpania jest na 2. miejscu, co ciekawe, bo wiesz, tam jest ponad 90 milionów turystów, a Włochy, nie pamiętam dokładnie, to jakieś 4., 5. miejsce też było dość wysoko, tak. No, ale USA oczywiście jako tam 3. kraj, także tam się koncentruje ten cały światowy ruch turystyczny. To też jest coś takiego, czego ja sobie kiedyś nie wyobrażałem za mało lata, tak? Że będę gdzieś tam, wiesz, wybierał jakieś punkty docelowe, czy noclegi, czy jakieś miejsca, które chcę zobaczyć nawet po drodze, tak? To jest rewelacja, tak? No i tak jak pierwszy raz 90 lata, tak? To tam się w sumie trochę zaczęło, tak? Jakaś tam Hiszpania, jeszcze nawet nie samolotem, tylko autokarem się tłukliśmy 30 godzin. No to każdy chyba to kiedyś przeżył, jak się to otworzyło, że tam jechał gdzieś, nie wiadomo gdzie i to trwało, nie było klimy, coś tam się psuło po drodze. Przejechaliśmy rano, a tam leje deszcz, tak? Leje deszcz. Ty jechałeś 30 parę godzin, po nie możesz się podnieść, w trasie w ogóle masakra. Przyjeżdżasz do tego kraju obiecanego, miało grzać słońce, a tam leje deszcz, nie? No jaki dramat, nie? To było, wiesz, demotywacja była totalna, nie? No, ale się potem wyklarowało wszystko i było tak jak trzeba, nie?
kilka milionów rocznie podróży odbywali Polacy, tak? W dzisiejszych czasach, 2025 ktoś nam wspomniał, około 100 milionów podróży odbywają Polacy w ciągu roku. 100 milionów. To jest potężna ilość, tak? Powiedz, gdzie byłeś najdalej od domu, bo to mnie ciekawi. Najdalej od domu, gdzie byłem? Nie wiem, Turcja, Stambuł. Bo to tak już w sumie prawie Azja w tym kierunku. No, mówmy, że Azja. No, mówmy, że Azja. No na północy to gdzieś tam Norwegia. Tam gdzieś Trondheim, te sprawy, dalej mnie nie było. No faktycznie, gdzieś tam wieloryba jadłeś i to było. Tak, gdzieś tam coś tam było. Na południe nie byłem gdzieś daleko. Nawet w Afryce nigdy nie byłem. Jakoś mnie na razie nie ciągnie. Nie, ja też tam niekoniecznie, ale ja zostaję tutaj w kręgu jakiejś tam naszej, że tak powiem, sprawdzonej, cywilizowanej metody życia i działania. Także Najbardziej na zachód, no to też chyba Hiszpania. Na północ Norwegia, na zachód Hiszpania, na wschód. Na wschodzie to nieba w ogóle nie było. Rzeszów. Nie, właśnie, bo to... No dobra, no Turcja też może być jakoś tam w sumie na południowy wschód jest. Na wschodzie. Tak więc to podróżnik ze mnie tak w sumie mówiąc żaden. Teraz ty. Ale ja mam podobne doświadczenia, bo też byłem na północ też Norwegia najwyżej, to tylko Oslo, nie byłem wyżej. Na południe, no to dokładnie tam, gdzie byliśmy w sumie razem, tak, bo tylko Włochy i Francja. Hiszpania jest trochę jeszcze bardziej na południe, można patrząc geograficznie. Costa Brava chyba zaliczyli wszyscy ludzie, którzy gdziekolwiek podróżują do jakichś ciepłych krajów. Fajne plaże, rewelacja. No mi się też tam podobało. Duże. Piasek gorący, parzy w stopy. Także jest... Hiszpania ma swój urok, tak? Jak patrzysz porównujesz z tymi krajami, to właśnie to mnie trochę zdziwiło, że wiesz, że aż ponad 90 milionów ludzi odwiedza Hiszpanię. No, wiadomo, to są ten pas wybrzeża, jakieś Andaluzje, jakieś Malagi, tam aż do Gibraltaru i to wiesz, to Barcelona i Madryt, Walencja, no jest naprawdę Sewilla, jest co zwiedzać, są piękne miasta, piękna architektura. Dzisiaj przeczytałem, że zniesiona zostanie przejście graniczne między Gibraltarem a Hiszpanią. No, bo to takie logiczne, bo to i tak tam przechodzi ludzi w tą z powrotem, zwłaszcza, że jeszcze dopływają tymi wszystkimi aidami, tymi wszystkimi statkami wycieczkowymi, to pewnie jest masa tych ludzi, którzy tam przechodzą. Pierwsze miejsce Francja, potem Hiszpania, Stany Zjednoczone, czwarte miejsce Turcja. Tak jest. Włochy na szóstym miejscu. Na piątym. Na szóstym miejscu Meksyk, to bym nie powiedział. Na siódmym miejscu Chiny, Wielka Brytania, Niemcy i Japonia, ale Chiny i Meksyk to jest dla mnie zaskoczenie. Ja bym ich nie typował w pierwszej dziesiątce wśród wszystkich krajów na świecie. Możliwe, że Chiny, wiesz, to też pewnie biznesowe podróże liczą i na pewno są teraz, wiesz, interesujące dla wielu ludzi. Tak, kurde, to wiadomo, ja z chęcią bym tam też pojechał zobaczyć, albo do Japonii, ale... Japonię chętniej bym zobaczył niż Chiny. Atlanta International Hartsfield-Jackson Airport, to jest normalnie, też się w głowie nie mieści, że wiesz, na 108 milionów pasażerów rocznie. Jak Dubaj, 92, pewnie teraz im zjechało od paru miesięcy. No na pewno. Trump się postarał, żeby tam nie latali tak często, ale zobacz, Dallas, Denver, Chicago O'Hare, czyli ty masz co najmniej 4-5 lotnisk z tych amerykańskich. Bardzo intensywnie Antalya odwiedzana przez turystów, ale to oczywiście głównie dlatego, że ona zasila tam całą tą turecką rivierę. To nie tak, że ludzie lecą do Antalii oglądać jakieś tam stare ruiny rzymskie, nie? Tylko wiadomo, że to bazuje tam się ląduje, tam wchodzisz do Mercedesa. Jedziesz do Belek, jedziesz do Side, Belek, dokładnie. Alania i zasiadasz w hotelu i patrzysz, czy mają już mojito. No właśnie, i teraz mam takie pytanie, czy to nazywa się ciągle jeszcze podróżowaniem? No w sumie jest jakieś podróżowanie, bo ruszasz swoje 4 litery z miejsca A do miejsca B, jakoś tam się przemieszczasz, Znaczy tak? mówisz, że z basenu do baru.
A nie, szersze. No właśnie o to mi chodzi, nie? Że to sobie co, no. Dobrze, nie, to jest podróżowanie. Ile razy byłeś w ruszasz Turcji? się? No byłeś już parę razy w Turcji. Znasz ten kraj? Nie, no. No właśnie, nie? No wiesz, no dookoła hotelu znam. Dookoła hotelu znasz, tak. Wiesz, jak dojść z tego, z leżaka do Wiem, baru. gdzie kupić koszulkę Bossa i dres Balenciagi. I dres Także to Balenciagi. wydaje mi się, że no, mam jakąś wiedzę. Kiedyś, cały czas to oczywiście. kiedyś. No tak, no my jesteśmy rodzenie starych dziadów, zaraz zmienimy nazwę. To też jest podróżowanie, no bo to wiesz, nie siedzisz w domu, nie. No wiesz, tak, nie idziesz przemieszczasz się, do podróżujesz, sklepu. tylko że to jest takie podróżowanie w celu takim, że no, ty jesteś tam zamknięty w jakiejś enklawie, rzadko się stamtąd ruszasz, jest przyjemnie, lubię te wyjazdy, raz na rok pojechać To sobie jest gdzie po prostu... dobry vibe. Dokładnie, się wybyczyć, ale kurde, nie można powiedzieć, że się ten kraj w jakikolwiek sposób liznęło. Nic nie wiemy na temat tego. Wiemy, jak tam wygląda hotel i dojście do morza. Wiemy, Nie? no wiemy, że jest jedna toaleta na lotnisku w Antalii. Nie, no rozbudowali ostatnio to. To jest kwestia już przy samym założeniu twojej wyprawy, tak? Czy robisz, wiesz, wyprawę turystyczną, czy lecisz, nie wiem, do Gruzji, bierzesz jeepa i jedziesz, wiesz, w kierunku Mongolii, nie wiem, nie mam pojęcia, to też jest jakiś... Natomiast inni, wiadomo, lecą tylko do Sharm el-Sheikh, uwalić się w hotelu. No, my tak samo tam, wiadomo, nie? To... Nie, no mnie do Egiptu. Nie, do Egiptu nie. Także to jest kwestia założenia twojej wycieczki, tak? Czy twojego, no nie wiem, urlopu, tak? No ale to jest wszystko podróżowanie, tak? No, No jest to trzeba jakieś tam dostać. podróżowanie. Byłeś tak. tam w tej Turcji, byłeś tam w tym Egipcie, ale... Jeden ze 100 000 lotów, które się dziennie odbywają, wiesz, skorzystać z niego, samolot, lądujesz, bam, idziesz i jest, no i przepodróżowałeś to, tak? Przepodróżowałeś. No to. i jesteś elementem statystyki, tak? No tak. Także wydaje mi się, że to się wszystko zalicza. Już jak ten czas tam został spędzony, no to jest zupełnie inna sprawa. Zresztą no tam tak to działa, tak? Możesz rzeczywiście, wiesz, fakultatywne wycieczki sobie dokupić, wiesz, wszystkie możliwe, tak? I to już jest wtedy, wiesz, to przeżycie jest pełniejsze, tak? Oprócz, wiesz, ciągłego wystawania w kolejce po mojito przy barze. Natomiast to też mi nie przeszkadza, nie? Super Exclusive Plus, to nie zapraszamy do baru. Tak siadę przynosi, tak. W nocy, sobotę, niedzielę na miejscu, w niedzielę w nocy masz powrót. To już jakiś Rzym proponowałem ostatnio, że Tak. wiadomo, z wiadomych względów akurat tam nie wyszło, ale pewnie zrobimy. I to też było tam jakieś 150 zł, 300 zł i takie rzeczy. To są naprawdę takie oferty last minute, jak nie musisz się pakować i przygotowywać i przeżywać tego całego Rise Fiber, tylko ty weź no się tam spakuj na 3 dni weź gacie i lecimy, to jest coś Tak. pięknego, nie? Powiadaj, gdzie byś ewentualnie chciał pojechać, jakby były jakieś tam takie w miarę realne plany? W miarę realne plany, to na przykład zawsze chciałem zobaczyć Islandię. O, widzisz. To jest takie miejsce, które raz nawet gdzieś tam były już plany, jak siedzieliśmy w Norwegii, ale tam coś potem nie pykło, jakiś promo odwołali, bo tam coś tam i potem żeśmy się już do tego nie zebrali. No, chciałbym zobaczyć Islandię i chciałbym taki rowerowy wyjazd, właśnie jakaś Andaluzja, ale taki gravelowo-rowerowy, po tam 50-60 km dziennie, z dużą ilością przystanków, dużą ilością robienia zdjęć i to są takie dwie rzeczy, które mnie teraz jakoś tam... No ale Gardę też byś objeździł na rowerze. Tak, tylko że na Gardzie już tam jakoś byłem, nie? Pojechałbym na rower, tam tą całą tą trasę zobaczyć. Na Gardzie jest największy festiwal rowerowy w Europie, to jest też naprawdę bardzo fascynujące. Ale już tam byłem, nie? Tak więc wolałbym... Czyli zaliczone trochę. Trochę tam zaliczone. Nie mogę powiedzieć, że objechałem całą Gardę dookoła, ale gdzieś tam już parę kilometrów na rowerze na Gardzie zrobiłem. No, ciebie ciągnie bardziej w takie nie? W dzikie kawałki niż do miast, nie? Ja się źle w tłumie czuję, ja nie za bardzo. Tam zdzierżę na parę godzin, ale tak... Nie, wolę raczej jakieś takie dzikie wyprawy. Z tych wszystkich takich moich wyjazdów, taki, który mi najbardziej zapadł w pamięci, to był ten, gdzie właśnie pojechaliśmy do Norwegii, mieliśmy tylko trochę jedzenia i namioty i żyliśmy tam 46 dni pod namiotami. Prawie jak Jezus na pustyni. Ale to było piękne. Stare, jeśli chodzi o no to po prostu bardziej pasuje do mojej duszy niż, nie wiem, jestem w Paryżu, fajnie i...
O, Paryż to ja tam na ostatnim miejscu na liście, natomiast moja żona ciągle naciska Paryż, do Paryża, żeby jechać, ale to jeszcze poczeka, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja miasta lubię, ja tam, wiesz, doceniam to, jak te organizmy funkcjonują, wiesz, kilka tych południowych, tak? Barcelona, uwielbiam Barcelonę, tak? Nicea, rewelacja, Super, piękna jest okej, no. Także to jest ten. Byłem też w Marsylii. Marsylia pewnie ma jakieś tam, wiesz, swoją magię i swojego raka, tak? Więc tam trzeba też to ale generalnie tam, no to ja lubię duże miasta, nie? To jest, wiadomo, że niekoniecznie, żeby tam zaraz mieszkać czy coś, ale odwiedzić, zobaczyć, jak to działa, jaka, wiesz, tam ta część, jakaś, wiesz, architektura, rozwiązania jakieś techniczne. Nie, no, to jest na pewno ciekawe, ale nie wytrzymałbym w takim dużym mieście. Wolę jednak, jak jest trochę, wiesz, tak pójść, zobaczyć, zjeść, fajnie, to tu, odfajkowane, ale potem znam siebie, ja po jakimś czasie po prostu uciekam od ludzi i wolałbym do jakiejś takiej trochę bardziej do głuszy, ciszy i świętego spokoju. Ja, do tego łączy nam się dobrze, jak nam się uda pojechać znowu do Danii. Ten shelter zwany potocznie Psią Budą, żeby sobie nad tym fiordem usiąść, zjeść kiełbasę, zrobić flachę i sobie pogadać o życiu. Fajne, naprawdę fajne, tak? Zrobimy stamtąd odcinek. Jak się uda pojechać, weźmiemy, może się uda przy ognisku coś nakręcić. O, to by było coś. To by było coś fajnego. I to jest właśnie, dlaczego mi się tam podoba, bo z jednej strony masz, tam jest i przemysł, tam jest i są i duże miasta. To jest kraj jakiś tam znaczący. Średnie miasta, tam dużych akurat miast No wiadomo, do Nowego Jorku tego nie będziemy porównywać, ale tam jest też jakaś normalna zupełnie cywilizacja. A mimo wszystko jest ten taki trochę bardziej luz, tak? Wsiadasz w auto, jesteś zaraz gdzieś nad jakąś wodą w lesie i ja się tam świetnie czuję. No, tam jest jakoś tak. No ale jest też rewelacja, tak? Bo jest luźno i spokojnie. Są te sheltery, można się przekimać w razie deszczu, drewno jest przygotowane, tak? Możesz sobie ognisko rozpalić. No jest fajnie to zrobione. Trzeba przyznać, że dla ludzi, krótko mówiąc, tak? Tak, to jest zrobione dla ludzi i tam możesz w sumie na 12 godzin rozbić się właściwie wszędzie, dopóki nikomu nie wadzisz i nie jest to, nie wiem, skwerek w samym środku miasta, to można sobie tam spać. I to jest właśnie takie pro publico bono zrobione, za to się nic nie płaci. No i to uważam, że to jest dobry kierunek. Że oni mają taką fajną taką filozofię. Dowiedziałem się właśnie tam w Norwegii, że, znaczy nie wiem, czy to jest dalej kultywowane, ale kiedyś było tak, że jak, nie wiem, ojciec miał dorastającego syna w wieku tam, nie wiem, 15, 16, 17, jakąś tam inicjację na dorosłość trzeba było zrobić, to pakowali plecaki i znikali, powiedzmy, na tydzień gdzieś tam w tych ich Nordmarka, w tych lasach i musieli tam żyć sobie pod namiotem, łowić ryby, rąbać drewno. Avicii o tym śpiewał, nie? The Nights, tam jest takie wersy są, nie? Że obojętnie gdzie pójdziesz, to i tak cię znajdę i trochę o ojcu taka piosenka, nie? Zawsze tam jakiś także to są, tak, no to jest fajna sprawa. No inna sprawa, że tam wiadomo, że tam niebezpieczeństwa w duńskich lasach to też tam są pewnie takie. No to my tam chyba jesteśmy na większym niebezpieczeństwie, kiedy my tam śpimy. Jesteśmy chyba proszę nie zbierać drewno, bo jest przygotowane, a bo jesteśmy na większym gałęzie przynosi na ognisko, tak. No, to jest... Ale wiesz, że to jest tylko i wyłącznie, to są potrzeby twojej wyobraźni, bo w każdym większym mieście w środku nocy jest bardziej niebezpiecznie niż w środku lasu. No, bo tak jest. Co ci się tam może zdarzyć, nie? Prędzej w mieście się coś zdarzy, ale mieszczuch nieprzyzwyczajony, potem jakikolwiek szelest, jakiś szmer, myszka przeleci, kurde, albo coś tam. Puma albo nosorożec. I to już się produkuje. Co tam? Na pewno się coś czai poza zasięgiem twojego wzroku. Na pewno. No, oczywiście, że tak. W hotelu kiedyś byłeś jakimś, nie? Zdarzało się lądować w jakimś hotelu w czasie podróży. No, myśmy kilka lat temu wybraliśmy się do Pragi i tam właśnie gdzieś wyszukałem jakiś hotel i nazywał się Top Hotel Praha. I to jest legendarny hotel, normalnie jak wiesz, Grand Budapest Hotel. Oglądałeś ten film? Musisz obejrzeć sobie, bo jest za mocny. Hotel, który wiesz, miał tam jakieś czasy celebryckie, wiesz, że tam gdzieś mają jakieś zdjęcia w holu wywieszone, że
byli tam jacyś tam prezydenci, jakieś, wiesz, tam postacie takie Dignitarze wiesz, ze starych czasów, tak? Promis. Taki To właśnie, klimat. to właśnie kilkanaście czy no wiesz, 20 lat wcześniej czy coś, nie? I to był taki, wiesz, ogromny hotel, ogromny budynek. Oczywiście wiadomo, czerwone dywany, złote poręcze, łańcuchy. Tak jak się należy. Tak jak się należy, oczywiście basen, wszystkie ale te czasy już minęły, tak? Tak ząb czasu już nadgryzł ten hotel dość potężnie. Także przyjechaliśmy tam, nie wiem, jakoś tam popołudniem, czy się zameldować przy tej wiesz, recepcji. No i tam stał jakiś taki kudłaty Czech i druga jakaś tam dziewczyna. No i oni przyjmowali tych wszystkich biednych ludzi, a że to był hotel taki dość tani, no to tam autokary dosłownie ludzi były, nie? Oni nie wyrabiali się kompletnie. Nie? No i to wiesz, winda, która się trzęsie, klekocze, nie wiadomo, wiesz. Wchodzisz do pokoju, pokój wielki, fajny, duży, wiesz, przestronny, natomiast łazienka, wiesz, ta cerata wisząca, odgradzająca prysznic, no nie było prysznica, tylko wanna, nie, wiesz, tą wannę od reszty łazienki. Śniadanie to normalnie, dosłownie jak w jakimś, wiesz, jak w jakimś obozie, nie, koszmar, jakieś jajecznice, jakieś pomidory stare, nie wiadomo co, masakra. No w ogóle te Czechy to jest, wiesz, to jest inny wymiar, tak? Oni grają w swojej lidze, tak? Nie ogarniam tego kraju. No, ale Grand Hotel, chciałem powiedzieć, już Grand Hotel właśnie, no, top hotel Praha, to nawet Mikołaj, mimo że był, wiesz, mały, to doskonale wspomina. No, boisz się wsiąść do windy, wiesz, basen symboliczny. Muszę sobie to zanotować. Wiecie, ogromny budynek, a szukasz gdzie pod ten hotel podjechać. A wracając do All Inclusive, to no co, to jest fajny sposób spędzania wolnego czasu. To jest kwestia tego właśnie, jak już ustaliliśmy, potrzeb, tak, jakie masz, tak? Chcesz jeździć gdzieś zwiedzać, no to jedziesz gdzieś zwiedzać, tak? Chcesz sobie wychillować, no to nie ma lepszej metody. Nie, wydaje mi się, że raz na rok tak się po prostu rozleniwić, dać się rozleniwić, że gdzieś jedziesz, nie musisz robić nic, jedzenie jest potąd, basenów od cholerę, 100 metrów dalej masz morze i generalnie przez tydzień nie interesuje Cię nic, to jest fajne. Ale to jest fajne tak na tydzień, bo... No, to już wystarczająco. Wystarczająco, bo potem, no ileż można, tak? Ileż można. Ale tak raz na rok, na tydzień gdzieś się wygrzać, to jest jak oczywiście, że tak, pojechać sobie, kupić sobie parę oryginalnych koszulek. Tak. Niebezpieczeństwem tego All Inclusive jest to, że najczęściej dość szybko przybierasz tam na wadze. Ach ja. Może nie ty, bo ty akurat lubisz warzywa. Tak, strasznie lubię warzywa. Szczególnie jak się lata do Turcji. Jak wiadomo, oni tam nie jadają świnki, czyli jest wszystko z woła i na śniadanie, podwieczorek, kolację z barana. Nawet na deser zamawiałem kebaba, bo po co mam mieć jakieś ciasto, jak mogę sobie kebaba na deser walnąć, to faktycznie... Tak, z warzyw to najlepszy kebab. No. Tak. No, kroki nie idą, no bo to z tego... Z nadbasenu do baru hotelowego jest 15 metrów. No ja raz basen przepłynąłem ostatnio, ten duży, więc uważam się, spełniłem się po prostu sportowo. W każdym z tych hoteli jest też siłownia, ale... Jest siłownia, no. Tam nawet widziałem gdzie. Nigdy nie dotarłem tam do tej siłowni. Zwiedziłem wszelkiego rodzaju tutaj śniadanka, tu obiady. Każdy bar był znany, ale mówię, że nic nie znasz w Turcji, mimo że jesteś w Turcji, no to wiadomo, że nie lecisz do Turcji, żeby poznać siłownię, tak? No to już jest nie? No, możesz sobie polecieć do Kapadocji, obejrzeć balony czy coś, no ale nie jedziesz oglądać siłowni, tak? Ja tam koło domu. Tam generalnie jadę po to, że lecę po to, żeby nic nie robić. Dobrze zjeść, dobrze się napić, nic nie robić, zatankować słońca i wrócić za tydzień do normalnego życia. Czyli All Inclusive działa. Dla tych ludzi, którzy wiedzą, czego się spodziewać. Tak, którzy wiedzą, czego się spodziewać i po co się tam człowiek wybiera, działa. Osobiście wolę bardziej aktywne spędzanie czasu, ale tak jak mówiłem, raz na rok po prostu leżeć przez tydzień, nic nie robić, wspaniała sprawa. Dużą zaletą jest tam, jeśli my mieszkamy w takiej strefie klimatycznej, w jakiej mieszkamy, że tam jest, siedzisz sobie do wieczora, do nocy na zewnątrz, tak? Tego tutaj nie masz lub nie masz tego zawsze. Rzadko, No, dlatego to jest, tak właściwie cała ta strefa, ta Morza Śródziemnego tam na dole, to jest rewelacja, tak? Siedzisz, większość roku możesz sobie spokojnie siedzieć na zewnątrz. Świetne. Polecam.
najładniejsze miejsca, gdzie można by sobie, wiesz, z takiego naszego skromnego doświadczenia opisać, się wydaje, że Lazurowe Wybrzeże, jeśli chodzi o grupę takich miejsc, które wszystkie są ładne tak naprawdę, tak? Obojętnie gdzie zjedziesz, czy tam, wiesz, czy Menton, czy jakiś tam Saint-Tropez, może nie jest jakieś rewelacyjne, ale ma jakieś tam magię i to wszystkie i Nicea i Antibes, tam wszystkie dookoła te rzeczy, Cannes, tak, byliśmy świetnie. Szczerze tak? mówiąc, to wygląda naprawdę świetnie. Saint-Tropez z tych wszystkich miast, które żeśmy tam odwiedzili i odwiedzamy, to mi się najmniej podoba, bo tam, Tam nie ma nic. tam nie ma nic w sumie takiego, ani jakiejś specjalnej plaży nie ma, ani... Bentleye stoją na parkingu, Bentleye stoją, Bugatti i zaparkowane jachty za jachty, miliardy. no. Ale to taka Nicea w zeszłym roku, w zeszłym czy 2 lata temu? W zeszłym roku. W tym roku No, to tam było było zarąbiście. Nie dość, że jest w świetnie, centrum miasta wielka plaża, No. to zdarzyła nam się bardzo fajna burza, taka 8 ciepła. kilometrów, rewelacja była. Burza była świetna. Ciepła Moje letnia- chłopaki zachwyceni. Fale, Ciepła letnia burza z falami. No, leje deszcz, biedni Mega ludzie mi się- pochowani, z parasole poskładane przez to Mega mi miasto się tam- idziesz. mega mi się Mokro, tam boso, podobało. ciepło, tak przede wszystkim. Może sobie lać deszcz, jak jest ciepło, to jest świetne. No, także to akurat, to Jakiś się taki świetnie kurde trafiło. luz tam czułem w tej Nicei. Niby to też nie jest takie bezpieczne miasto i No. tak dalej, ale A tam ta strefa nad tą promenadą Anglików tam jest w miarę, dopóki ci jakiś oczywiście samochód nie wjedzie na promenadę, tak? no, Między na ludzi. to już to Nie, nie się mamy wszędzie wpływu, może no. zdarzyć i ale jakoś tam nie czułem się jakoś specjalnie. My to też chyba trochę inaczej odbieramy te niebezpieczeństwa. Jak wychowałeś się na polskim osiedlu gdzieś tam kiedyś, to chyba ale nie jest to. jest trochę niekomfortowe, wiesz, jak tobie też tam kilka lat temu w tej Nicei gdzieś tam sobie na tym taki duży plac zabaw tam jest na środku od tego Massena plac niedaleko i wiesz, idziesz, przejeżdża jakiś, słyszysz, że dość głośne, że tak powiem, wesele czy coś, wiesz. To potem chwilę odczekaliśmy, a tu, wiesz, maszerują chłopy 8, 10, 12, nie pamiętam, żołnierzy, wiesz, tych żołnierzy, czy to jakieś służby, wiesz, następno pod długą bronią, nie? No to tak dość, jakby, niezwykłe, tak? W środku miasta, w środku, wiesz, wakacji, że, takie instytucje muszą nad tym aż tak czuwać, nie? To tak jest to. słabe. Zespół miasteczek, gdzie każdy kawałek jest zadbany, tak? Każdy krawężniczek, każdy płotek, te wszystkie promenady, tak? No i chyba nie ma lepszego miejsca, żeby sobie, wiesz, usiąść, jakieś tam śniadanie zjeść, tak jak robiliśmy to w było tym świetne, no. croissancik, soczek pomarańczowy, czy tam jakaś Super. kawka, siedzisz sobie, naprzeciwko masz plażę, morze, piękny kolor oczywiście, wiadomo, Lazurowe Wybrzeże, nie bez sensu nazwane, tak? Menton czy Benton? Menton to było, nie? Ponton był, Ponton, Ponton, dokładnie. Tam też było świetnie. Mam ten ponton jeszcze, Dobrze, trzymaj. który Oskarek kupił. Teraz zyskał na wartości O, chłopaku. Tylko będzie zyskiwał. po tym wypadzie. Następnym razem Dostanie w spadku. Ponton, Benton, to czego, wiesz, nawet na dachu teraz. Damy radę. Menton bardzo ładny, bardzo Fajnie. przyjemny. No. Dobrze mi się to kojarzy z takim ciepłem luzem. Zachodnia Europa, wiesz, wiele lat spokojnego, dostatniego życia i to widać w wielu miejscach, tak? Jedziesz w drugą stronę, tak jak oglądaliśmy, tak? Czy Czechy, czy Chorwacja, to wiesz, były kraje z demoludów, Polska rozwija się pięknie, tak? To wszystko rośnie i to, wiesz, to wszystko ekspanduje i wygląda to coraz lepiej. Każdego dnia jest, wiesz, coraz lepsze drogi, coraz lepsza infrastruktura i to wygląda już naprawdę nieźle, ale widać jeszcze tam jakieś zaniedbania w tych biedniejszych krajach, które tam cierpiały pod butem ruskim dość długo. No, ale na zachodnia Europa, tak jak mówię, Szwajcaria piękna, przejeżdżasz, wszystko odpicowane, tak? Niemcy, mimo że teraz zadyszkę mają potężną, no to i tak są, wiesz, tam wszędzie, gdzie jakieś atrakcje turystyczne, to wszystko wygląda rewelacyjnie, tak? Francja, bardzo bogaty kraj, tak? Włosi przeżarci korupcją, przeżarci mafią. Gdyby nie ta mafia, to byłby to kraj, myślę, że równy Francji, jeśli chodzi o, wiesz, o infrastrukturę, o wyposażenie, bo tam widać też zaniedbania, widać, że coś się kruszy. Widać, no, to widać. We Włoszech tam, jest tak jakby wydaje mi się, trochę że bardziej... we Francji nie ma chyba możliwości, żeby tam gdzieś te wszystkie fasady tych kolorowych domów były jakieś niedomalowane, czy coś tam, wszystko jest odpicowane. Przynajmniej nie? w tych miejscowościach, które słyną jako miejscowości turystyczne, tam gdzie byliśmy nad Morzem Śródziemnym, tam to jest wszystko wylizane, wręcz bym powiedział. Też widziałeś, nie? A ta Riviera turecka, Riviera włoska, można powiedzieć, ta Liguria, tutaj te wszystkie miejscowości są urokliwe, piękne, ale widać tam jest potężnie niedoinwestowane. Nie? To było Czerwo, nie? To tam pierwszy raz dokładnie. byliśmy, ale
No tak, to są jedne z tych takich miejscowości, które Ale tam są taki dookoła. właśnie taki mega Dość włoski wysoko. klimat. Wysoko, wąsko. Kościółek, tak. Jakiś kościół, który tam miał paręset lat, gdzieś tam jakieś kurde samochody, których już nie widzisz, jakieś tam Uno, czy tak, jakieś tak. tam coś tam. I 4x4 na pewno. Z napędem, bo tak. tam są same górki, więc te 4x4. Fiaty i te Piaggio tam muszą cisnąć naprawdę Gdzieś tu mocno. jakaś babcia, która wino sprzedaje, tam No, się jakiś tak. ser produkuje, To magnesik, mega tak, tutaj klimat, coś. mega klimat. Jest tam sporo takich miejscowości dookoła, nie? Tam zresztą tą Ligurię to tam już dość dobrze zjeździliśmy i tam rzeczywiście tych miejscowości jest dużo, ale tak wysoko położona, wiesz, nad samym morzem, no to akurat jest tak dość wybitne, nie? Mi się tam podobało, bo tam był zachowany moim zdaniem taki stary włoski klimat jeszcze, tak? Bo im więcej, im bliżej tego większego miasta, no to tracisz tego takiego trochę starego, dobrego klimatu, z Włoch chyba jeszcze nic nie widzieliśmy tak naprawdę, nie odwiedzając, wiesz, południa, tak? Bo północ to jest zupełnie inna sprawa. Północ jest europejska, tak? A południe jest jednak takie bardziej jakby, no może nie afrykańskie, ale no, to można w tą stronę powiedzieć. Ale tam na górze jest, wiesz, cywilizacja, jest przemysł. Wszystko koncentruje się na północy Włoch. To jest bogata północ plus biedne południe. południe. Tam co na to Laghetti del Chiore jechaliśmy się wykąpać w środku lasu i tam, nie wiem czy tą drogą tym razem Mauro prowadził, nie wiem czy to była inna droga. W każdym razie w którejś raz wracaliśmy, a tam taka, wiesz, młoda para prowadziła swój biznes z oliwkami, nie? I tam, wiesz, dosłownie garaż, nie? Oni gdzieś tam mieli, tam sprzedawali to na miejscu i tam, wiesz, tu oliwki, tutaj, wiesz, blaszane pojemniki, tu flaszki, tutaj jakiś tam jakiś mus wyciśnięty z czegoś, coś, jakieś, wiesz, jakieś mydło i tam, wiesz, takie wszystkie produkty, które powstają z oliwek i to jedziesz i to też jest taki element takiego folkloru, tak? Stajesz gdzieś na jakiejś drodze, oczywiście 45 ostry zakręt, stajesz tam, gdzie dasz radę stanąć przy jakimś murku, nie ma za dużej możliwości, no i idziesz do ludzi kupić od nich na miejscu jakąś oliwę, tak? No świetne. No lepiej się nie da, to naprawdę, to już jest kwintesencja. No. Kwintesencja chyba włoszczyzny, tego klimatu i zdrowia, tak? No bo wiesz skąd to masz, kto to robił, no zdrowej się nie da, super. Lubię takie klimaty właśnie, gdzie można chociaż trochę tej interakcji z miejscowymi mieć, nie? Tak. Z ludźmi, którzy Tak. tam żyją, bo to jest fajne. Dopiero wtedy, dopiero wtedy możesz powiedzieć, że coś tam liznąłeś, coś tam poznałeś. Wracając do poprzedniego wątku, jak wylądujesz w tym hotelu i z tego hotelu nie wysiadasz, no to tak. Masz do czynienia tylko z lokalnym kelnerem. Tak, z lokalnym kelnerem albo barmanem i to jest wszystko, a jednak no auto coś tam daje, nie? Można się zawsze ruszyć tu, Oczywiście. można się ruszyć tam, coś zobaczyć, ale ten wyjazd sprzed roku był bardzo, bardzo udany, bardzo fajny. No i sam możesz sobie teraz, wiesz, ciężko stwierdzić, czy jest coś lepszego niż sobie, wiesz, siedzieć w jacuzzi na włoskim wybrzeżu i sobie pić piwo, tak, zimne. No ciężko o coś, w jakiś Europie lepszy feeling, nie? To potem już jakieś chyba gusta decydują, Tak. gustiki, jakieś Wiesz, tak, takie... dyskusję miałem kiedyś taką, że dobrze, że z legendarną szefową, że dobrze, że duża część ludzi po prostu ma kompletnie inny plan na podróże, tak? Jedni jeżdżą w góry, inni jeżdżą nad morze, inni w las i to gdyby wszyscy grupowali się, wiesz, nad, nie wiem, Morzem Śródziemnym albo nad Bałtykiem w ciągu, wiesz, miesiąca, no to byłby dramat, dziękuję, nie? no to by żaden... No, a tak to, wiesz, ci jadą do Danii, zresztą u nas tutaj, wiesz, północne Niemcy, tak? Oni Tak. idą bardzo chętnie na północ, tak? Dania jest tam okupowana przez nich, tak? Jakaś Norwegia, jakaś Islandia, to jest też masa ludzi, którzy ciśnie na północ i to też teraz akurat taka pora roku jest idealna, także można sobie, wiesz, z czegoś takiego skorzystać, bo generalnie do ciepłych krajów możesz polecieć praktycznie, wiesz, w ciągu całego roku. Znajdziesz jakiś ciepły, wsiądziesz w samolot i polecisz, tak? Dobrze, że tak się właśnie dzieje, że wiesz, że nie wszyscy naraz i w jedno miejsce, bo byłoby nie do zniesienia, nie? I tak jest tłoczno. I tak jest, no bo to wiadomo, nie? Tak jest tłoczno, ale jak poszukasz, jak pojedziesz trochę tu, trochę tam, to tak jak mówiliśmy przed chwilą, znajdziesz jakieś takie niezatłoczone wioski, gdzie można jeszcze coś normalnego, fajnego w normalnej cenie zjeść. I to też jest moim zdaniem duży plus Włoch. Raz, że tam jest świetnie. No to jest, tak. Dwa, że jest niedaleko. No bo to nie jest daleko, to nie zmieniasz kontynentu, oczywiście, więc że to nie jest jakaś tam... 1500 km masz 12-15 godzin jazdy, jak się dobrze ci pójdzie. I jesteś na miejscu, nie? I nie jest drogo. Nie jest drogo, no ale jedzenie to tam, tak jak już kiedyś mówiliśmy, tak, oni mają, to może nie jest jakaś ta zasada, czy jakiś przepis,
No ale trudno, żeby tam Włochów, którzy jedzą na zewnątrz, karmić, wiesz, spaghetti czy pizzą za 25 euro za porcję, tak? To nie przejdzie, nie? No ja byłem trochę zaskoczony w zeszłym roku, bo wydawało mi się, że za taką pizzę trzeba będzie zapłacić więcej, a tam najbardziej wypasiona pizza z jakimiś małżami, ostrygami i wszystkim, co można było sobie tam zażyczyć, kosztowała chyba 13 euro czy coś Tak takiego. było. Za 8 euro dostajesz. 8-12, no, No. to, jest, tak- to się tak kształtuje. To jest to... I to jaka? I to jaka? Dokładnie. Nad samym morzem, zrobiona przez To Włocha jest ten, w włoskiej tak. knajpce i to kosztuje, powiedzmy, niech to będzie te 12-13 euro z jakimś napojem. No to jedź nad polską wodę, No nie, jedź gdziekolwiek nie. indziej, do Chorwacji, gdziekolwiek indziej. Nie ma Nie tak. zjesz za takie pieniądze. Nie ma szans. To... No dla mnie to jest duży atut. Ja lubię jeść. No, to dużo wiesz, mówić, nie? to już ten odcinek nagrywaliśmy, że to też nie jesteś jakiś samotnikiem na świecie, jedyny, wiesz, wołającym na puszczy, który lubi jeść. Ja na przykład też nie narzekam. Jak Booking niszczy na przykład Florencję, tak? Booking to jest rak, tak? Tak. Booking to jest koszmar, jeśli chodzi o to. Dla nas jest mega wygodny, tak? Bo po 2 klikach masz już mieszkanie i po prostu jedziesz, jest czyste, masz wszystko, co trzeba. I to działa, nie? I to działa, tak? Natomiast to jest rak, który zżera jakąś, wiesz, tkankę miejską, zabiera im pieniądze i to jest jeden duży koszmar, tak? Kilka dużych firm, które mają większość tych wolnych mieszkań we Florencji, spinają całą śmietankę, tak? Wysyłają, nie wiem, trzy Albanki czy Rumunki, które mają tu posprzątać te mieszkania. Ty przyjeżdżasz sobie, wklikujesz kod, wsiadasz do mieszkania, oglądasz sobie zwiedzasz sobie, wiesz, tutaj piękną, wiesz, stolicę Toskanii. Jesteś zadowolony, natomiast no, tam praktycznie ani cent z tego wynajmu twojego nie zostaje w mieście, tak? Nie zostaje w mieście. Oprócz tego, że pójdziesz coś zjeść, tak? Ale oprócz tego, że też zadeptujesz chodniki, wiesz, zniszczysz, generujesz śmieci, no to jest koszmar dla miasta, tak? Tak samo ta akcja, że no po prostu ludzie przestają mieć gdzie mieszkać, tak? Bo to wszystko wiesz, najem... Pod wynajem, Tak, krótkoterminowy. krótkoterminowy. I to wiesz, te protesty w Barcelonie, tak, że tam ci młodzi ludzie tak, nie mają gdzie mieszkać, a jak mają, to muszą płacić 2000 euro, to jest jakieś nienormalne. Tak, to oczywiście, że jak byliśmy w Amsterdamie, nie, czy o tym napisie ci mówiłem kiedyś? Nie wiem. Gdzieś tam jest takie, nie pamiętam nazwy takiego muzeum, przez które się przechodzi i wychodzisz na taki tam pasaż, nie, z fontanną. Przechodzisz tam, no i chcieliśmy oczywiście tam tradycyjnie, jako wiesz, banalni turyści zrobić sobie zdjęcie przy napisie Amsterdam, nie? No idziemy i tam wiesz, ja tam klepię po tym telefonie, patrzę, no to jest miejsce, gdzie jest napis. No ale jakby, no nie ma napisu. Nie ma napisu. No i tak oglądam, wchodzę, mówię, no może jakieś, nie wiem, lustrzane korytarz mają z drugiej strony tego muzeum, bo przez to muzeum się przechodziło. A to zostało zdemontowane z Zostało uwagi? zdemontowane, żeby zminimalizować liczbę ludzi, którzy tam mają przyjść jako część w ogóle zmniejszania liczby turystów, którzy odwiedzają Amsterdam. Nie? No, także to są, wiesz, najazdy na te najbardziej takie modne miasta, które czy tam takie, wiesz, taki milestone, który trzeba zrobić na swojej liście turystycznej, tak? Jak Amsterdam, czy Praga, czy jeszcze wiele innych miast, tak? No, a tam jakieś zarządy tych miast zaczynają z tym walczyć, tak? Z tym natłokiem turystów, no bo jest po prostu, zaczyna, wiesz, już ten balon zaczyna pęcznieć coraz bardziej. Ale Florencja to jest, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest takie miasto, które bym chciał kiedyś na pewno jeszcze zobaczyć. Koniecznie, tak? To jest coś... No i teraz, wiesz, z punktu widzenia nas jako turystów, generalnie nas, no może nie, że nas nie obchodzi, tak, jak tam dojedziemy, gdzie będziemy spać i co będziemy robić, no ale to jest dla nas, Booking to jest idealne rozwiązanie, tak. Hotele zwykle są drogie, Booking mieszkanie jakieś tam na 2-3 dni, czy na tydzień wyjdzie ci, wiesz, w dobrej cenie, to wiesz, no ciężko mieć jakieś skrupuły do tego, żeby, wiesz, że no jadę, wiem, że to miasto jest zajechane przez Booking, no ale jadę, bo chcę zobaczyć, to jest taki trochę egoizm, nie? No ale wiesz, ciężko to wyważyć, tak? Ale kurczę, no, wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć z tego powodu wyrzutów sumienia, bo no nie ty stworzyłeś ten system, Oczywiście, tak? nie A ty o to dbasz, chcesz tam pojechać i tak. chcesz po prostu gdzieś spać, tak. no. A że jest taki monopolista w tym momencie jak Booking, to No to też nie jest nasza wina, że to się tak rozwinęło, nie? Ale rozumiem... Oczywiście. No wiesz o czym Wiem, mówię, o czym tak? wiem. Oczywiście nie leży, wiadomo, to nie leży w naszej gestii, żeby tym zarządzać i żeby to, wiesz, dbać o to, żeby była tam równowaga, tak?
żeby tych lokali było tyle, żeby wystarczyło dla turystów, no a z drugiej strony oni muszą się liczyć w tym, ci jakiś burmistrze czy ktoś tam, czy prezydenci miast, że no to są wszystko miasta turystyczne, to ludzie chcą odwiedzać, będą odwiedzali, no i to choćby nie wiadomo co zrobili, no to i tak będą Ale jakieś najazdy tych to turystów, nie jest powód do żadnego No. płaczu, bo bez tych turystów nie byłoby prawdopodobnie tego, co tam teraz jest. Może nie byłoby tak zdeptane, ale nie byłoby też takich wpływów do kasy. Chodzi o to, że to trzeba jakoś uregulować i tyle. Tak. No, Ucywilizować trochę. ucywilizować bo się zdziczało. i to wszystko, a Booking jest świetny. No, jedziesz, gdziekolwiek nie jedziemy, nawet do mnie na Śląsk na chwilę, nie chcemy Oczywiście. tam mieszkać, cak, 5 minut i jest. I czasami za naprawdę atrakcyjną cenę. Tak. Jakby to był jak to nie byłby Booking, no to tych platform jest trochę. Jest ich jest dużo, ich trochę, tak no ale więc- to wiesz, to tak ewoluowało w porównaniu Nie wiem, czy z Tobą rozmawiałem na temat Florencji właśnie o tym problemie, że tam rdzenni ludzie, którzy tam nie ma muszą rdzennych mieszkać. ludzi. Nie ma w sumie rdzennych ludzi. tylko w restauracjach pracują. To tak jak na naszym Zylcie, nie? Tak, Zrobiła tak, się tak. wyspa bogaczy i Tak. bochenek chleba kosztuje 3 euro. No. Jest taki, tak jak mówisz, Reisefiber jest, że tam wzrasta ci, wiesz, jakiś ekscytacja w miarę zbliżania się terminu wyjazdu i potem jak już wyjedziesz, to oczywiście jest, kurwa, nie zabrałem szczoteczki, nie zabrałem czegoś i coś tam, czy żelazko wyłączyłem i czy, wiesz, wodę zakręciłem, no i czy ileś takich rzeczy, które się dzieją. Też, Ale poziom tej choroby, tej Reisefiber, jak się tu mówi tutaj, jednak się zmniejsza, bo im człowiek więcej podróżuje, tym dla niego staje się to to takim zupełnie czymś normalnym, nie? Ale Jezus Maria, cała rodzina się na wyjazd zebrała. Czy gaz zakręcony. Tata z wujkiem od tygodnia tam dużego Fiata, kurde, stawiają na nogi, żeby dojechał te 500 kilometrów czy ileś tam. To były jednak, kurde, inne podróże. Teraz co, lecimy jutro do Włoch, lecimy, czekaj, czwartek o 20, dobra, lećmy na weekend, tak. nie ma problemu, nie? Gacie zakładasz, Gacie zakładasz, idziesz, za godzinę jesteś na lotnisko, za 3 godziny jesteś we Włoszech, w Rzymie, czy gdziekolwiek w Europie, więc to tak trochę świat się zmniejszył, nie ma już takiego podniecenia, ale mimo wszystko no, jest to fajne. No i co? Mamy nadzieję, że nasze wywody zostaną przez Was zaakceptowane. Tym razem ja poproszę, bo nigdy tego nie robiłem. Łapki, lajki, komentarze, o co się jeszcze żebra na internetach. Osuby. Suby. Wszystko, co tam da, naciskajcie, lajkujcie. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze nie myśleliśmy, jaki to będzie temat, ale zastanowimy się przez te kilka dni i wymyślimy jakiś temat, nie wiem. Może praca, Rzymek, może kobiety. O nie, to na cześć. No to ci nie namówię? Na cześć, bo mnie na to nie namówisz, stary. Pomyślimy, coś się wymyśli, jakiś fajny Jak temat. zacznę o tym gadać, to dostaniemy bana zaraz. Permanentny. Kanał się jeszcze nie rozwinął, jeszcze będziemy wrotki zwijać. Założymy nowy. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia, Do następnego dziękujemy. odcinku.